Dom na Płozach, ale fajna rzecz. Może sobie kiedyś taki sprawię. Będę za sobą ciągnąć zamiast pulek. No i spotkanie na szlaku. Kolega wędruje, właściwie już przewędrował Finlandię całą, z południa na północ, a potem skręcił do Norwegii i snuje się w drodze do Tromsø. Tak, na samolot do Polski. Jak się podobało? Mega. Zwłaszcza północ Norwegii jest fantastyczna. I tutaj dobrze, że skręciłem do Norwegii i jest ekstra. Zwłaszcza tutaj na szlak na Halti jest. Polecam, tego w Polsce nie znajdziecie. No nie. To jest prawdziwe zdobywanie góry. To jest 50 km bodajże w jedną stronę. No tak, bo trzeba iść tam i z powrotem, bez sensu. Tak jak na rysy z Zakopanego. No aczkolwiek spałem sobie pod chatą pod Halti i spotkałem 5 kobiet, co sobie helikopterem przyleciały. No, tak. I w dodatku mnie z płatnej chaty wywaliły. No, tak bywa. Trzeba było siedzieć w darmowej. No dobra, no to do zobaczenia. Do zobaczenia na szlaku. Pa. Nie myślcie, że jakoś daleko odeszłam od Norwegii. Właśnie zrobiłam kolejne kilometry w tym kraju. Tu jest tabliczka właśnie kończąca to miejsce. Taki trójkąt norweski się wrzyna w Finlandię. To jest ciekawe miejsce. Przez ostatnie 2 lata przynajmniej. No właściwie głównie w 2020 były tu problemy z powodu restrykcji i zamkniętych granic. Choć jest to fiński szlak od wsi do następnej chatki, to Finowie nie mogli tutaj chodzić i siedział gość w namiocie z lornetką i obserwował, czy ktoś nie przechodzi sobie tutaj. Jak widzicie, nic tu nie ma, więc jakby jest to tak absurdalne, że głowa boli, ale tak było. I faktycznie złapali jakichś ludzi i mandat bodajże wynosił 50 000 koron za przejście 2 km tundry w Norwegii. Bez komentarza. Ale jaki jest piękny wieczór, cudownie zachodzi słońce, coraz wcześniej. Codziennie ubywa jakieś 10 minut ostatnio dnia, więc chodzenie wieczorami się niedługo skończy. Szkoda, bo nie cierpię chodzić rano, dlatego lubię Skandynawię. No ale tak to już jest. Jesień na całej kuli ziemskiej, a raczej na jej północnej części właśnie nadchodzi. Na południowej mamy niebawem wiosnę. Tak, a przede mną jest Łukasz, który się wrócił i idzie do tej samej chatki co ja, tylko jest oczywiście szybszy ode mnie, więc już mnie wyprzedził. Postanowił spędzić noc w tej samej chatce i jutro pójść do Kilpisjärvi. Saarijärvi Autiotupa po lewej stronie, po prawej jest wynajmowalna część. W naszej publicznej nikogo nie ma, więc fajnie. Będzie raczej spokojna noc. Chyba że Łukasz będzie imprezował. Dzień dobry, dzień 87. Zrobiło się trochę tłoczno w chatce. Po 11 wieczorem czasu, może po 10 czasu fińskiego, 11. 2 ludzi jeszcze przyszło, jeden biwakował chyba, tak. I jeden się uwalił tu, ale straszny hałas robili, świecili. Ja na szczęście zasypiam jak zabita, śpię, nawet jak się wokół mnie jakieś światła dzieją i hałasy, ale tak jeszcze było chrapanie. Teraz czas na śniadanko.
Pieszale się dziś zbieram, bo to ostatnia fińska chatka na mojej trasie. To znaczy jeszcze będzie druga, w której planuję drugie śniadanie, ale nocleg dziś niestety w namiocie. Zimno i mokro. Nie będzie tak przytulnie i miło jak tu, a fińskie chatki to jest jednak bezkonkurencyjna rzecz. Opłacane są z podatków i dlatego są za darmo i wszyscy je lubią. Jest przeważnie dużo ludzi, ale to nie szkodzi. I tak jest fajnie. Są takie bardziej w stylu prymitywnym, leśnym. Większość zbudowana w latach 60., ale różnie bywa. Tutaj jest taki specjalny szlak, że chatki są co 10 km. I to jest chyba drugi co do popularności szlak w całej Finlandii, ponieważ ludzie chodzą tutaj zdobyć najwyższy szczyt tego kraju, czyli Halti, który tam się już skrywa za chmurami dzisiaj, ale wczoraj był widoczny. Także wszyscy ludzie, którzy tu byli w chatce, wczoraj byli na szczycie. Dużo było ludzi, jest 10 miejsc i ostatecznie 9 było zajętych, więc no ale bez tragedii. Jeszcze kilka namiotów za chatką. Było chrapanie oczywiście. Wieczorem przyjechał rowerzysta, Szwed. Męczy się strasznie, bo to niezbyt dobry pomysł tutaj z rowerem po tych wszystkich kamieniach. No. Ja na Halti nie idę, bo no nie jest mi to po drodze. Innym razem jeszcze tu na pewno wrócę, więc mogę zdobyć później. No, z Halti wiąże się niedawna dość historia z okazji. Problem polega na tym, że szczyt Halti znajduje się po stronie norweskiej, a nie po stronie fińskiej i najwyższy szczyt Finlandii nie znajduje się na szczycie góry, tylko na zboczu. I co? No i Finowie bardzo tego żałują i parę lat temu, jak świętowali 100-lecie niepodległości swojego kraju, Norwegowie powiedzieli: a wiecie co, damy wam ten szczyt, świętujcie, będzie super. I Finowie tak się strasznie cieszyli. W ogóle wszyscy się cieszyli, że jak to fajnie, że Norwegia da im ten szczyt i super i w ogóle. A potem pół roku później chyba to było, Norwegia stwierdziła: a wiecie co, nie damy wam tego szczytu, my jednak chcemy tego zatrzymać, to jest niezgodne z naszą konstytucją. No i tak wyszło, także gigantyczny obciach, największy obciach w regionie w ostatnich latach, typowe dla Norwegii. Zrobić komuś świństwo w myśl jakichś reguł, które panują. Nie trzeba było najpierw obiecywać, nie? Także teraz wszyscy o tym wciąż wspominają, zdobywają swój fiński szczyt na zboczu góry. Za te 10 km, tam 13, jak wyjdę już z Finlandii, na pewno szlak się znowu pogorszy, wrócimy do bagien, rzek i tak dalej, także nie cieszę się specjalnie na powrót do Norwegii. Tak się składa, że większość NPL-erów, którzy już przeszli cały NPL, wspomina Finlandię jako najlepszą część przejścia Norwegii. Ja chyba też tak będę mieć. Trochę pada, taki drobny deszcz, jest nieprzyjemnie, wieje wiatr. Ta perspektywa biwaczku to tak niespecjalnie. Zrobiłam sobie jeszcze gorącą herbatkę na drogę. No jakoś to będzie, jakoś wytrzymam. Nie pierwszy raz, nie ostatni. - 2500 km w Finlandii. Pogoda się zaczyna klarować. Jeszcze taka mrzaweczka jest niezbyt przyjemna, nawet jest tęcza, ale już słońce wychodzi i od razu jest lepiej, trochę cieplej na ciele i duszy. Bardzo surowy krajobraz, ale bardzo piękny. Teraz chyba właśnie będę szła tam tą doliną i zaraz będzie chatka śniadaniowa, a potem już do granicy niestety. Wszystkie następne setki będą w Norwegii. Lunch zjadłam w chatce, a wybitnie nie chciało mi się stamtąd wychodzić. Mam jeszcze ciepłą herbatkę. A ze mną ostatni fiński słupek szlakowy z wyblakłą
pomarańczową farbą i jestem na granicy. 5 kroków i będę w Norwegii. Mamy tutaj słupek graniczny, okazały 1925 Suomi. No i Norwegia. Norge też coś 1925. A szlak na razie widzę, gdzie idzie. Jest taki, no jest ścieżka, nie jest najgorzej. Pomyślałam, że nie będzie w ogóle ścieżki od chatki, ale na szczęście jest. Szłam i przeszłam obok chatki norweskiej i postanowiłam sprawdzić, jak zwykle, jak w środku jest. Zagadałam po angielsku, a po chwili okazało się, że to rodacy są spod Warszawy. Zgadza się. Tak, myśmy przyszli wcześniej, narąbaliśmy drzewa, przynieśliśmy wodę, zaprosiliśmy zbłąkanego wędrowca, ale zbłąkany wędrowiec nie chce zostać. No bo nie mogę robić 15 km dziennie, a tak mnie kusi zostać. No to my raczej staramy się tak właśnie utrzymać 15 km dziennie. A no, to jest bardzo przyjemna chatka. Co prawda nie ma gazu jako pierwsza ze wszystkich, ale ogólnie mówiąc to jest bardzo fajnie. Tak, jest Byleby nie piec. chodzić na toalety. O Jezu. Trochę żałuję, że nie zostałam w chatce, bo rozpadało się na dobre. Jest dosyć obrzydliwie. To jest kwintesencja Laponii. No, nie licząc brzydkiej pogody, to przede wszystkim widzimy jezioro i drogę nakładów, którą jeżdżą hodowcy reniferów. Im wolno, nikomu innemu. To znaczy, można rowerem próbować, tak jak wczoraj ten Szwed. No i wygodnie się tym idzie. Ja bardzo lubię drogi nakładów w Laponii, nie w Polsce. Proza życia na szlaku. Znalazłam taki pagórek, który osłania od wiatru. No bo czas na drugi lunch. Tu mam zamiast stołu ziemię. Tu są moje kanapki. Kanapki z szynką i z serem. Ciekawe, czy zdążę je zjeść, zanim zacznę trząść się z zimna. Trudno tą miejscówkę nazwać jakąś szczególnie przytulną, ale może być. Jest płasko i bardzo nie wieje. Na mapie ten pagórek wyglądał na większy i myślałam, że mnie będzie lepiej chronił od tego północnego wiatru. No ale ustawiłam się tyłem, nieprofesjonalnie, ale nie chcę, żeby mi wiało do przedsionka. Właściwie tak po skosie wiatr wieje z tamtego kierunku, nawet ta dolina. A po drugiej stronie jest duża dolina i dalej szlak trawersuje zbocze, więc nawet nie ma co tam szukać. Jest takie jeziorko, drugie jest większe, już minęłam, a miejscówka używana jest cały okrąg kamieni do przywalania namiotów na okoliczność huraganu. Użyłam kilku do przetrzymania śledzi, jeszcze tu dołożę jeden na ten śledź. No i myślę, że nie będzie źle. Taka mrzawka znowu pada. Nie wiem, czy coś jeszcze widać, bo się robi ciemno, ale mam złą wiadomość. Nowe skarpety wodoodporne Bridgedale'a wytrzymały praktycznie tydzień. No, dzisiaj była rzeka, były bagna, no i skarpetki są, linery od spodu mokre. Nie jest tak źle. Noc nie była wcale zimna, przynajmniej nie była zimna wewnątrz mojego cieplutkiego śpiwora, w którym jeszcze wciąż siedzę. Jest obrzydliwie mokry namiot dwustronnie, to znaczy, że padało w nocy. No i kondensacja. Ale cóż się dziwić, nad jeziorem snuje się zimna mgła. Ale jest tu bardzo pięknie. Jest bardzo spokojnie. Nic nie słychać poza szumem strumienia, który wpada do jeziora. Po jeziorze pływają kaczki
jakiś północny gatunek za daleko, żebym stwierdziła, co to może być. Ale nie przejmują się mną za bardzo, o ile się nie zbliżam. A nie zbliżam się, oglądam je z wnętrza namiotu. O tak, mam nadzieję, że uda mi się dzisiaj dojść do chatki Lasów Państwowych nad rzeką Rejsa. Dziś Park Narodowy Rejsa. No i dziś odbieram paczkę z jedzeniem, która na mnie czeka w Uwi. Czyli powinnam tam być około południa, myślę. No i miał też tam czekać mój aparat stary, przesłany z Polski od mojej mamy właśnie do centrum parkowego, ale obawiam się, że nie dotarł, bo utkwił na cle. Norwegia nie jest w Unii, więc wszystko idzie na cło i te kontrole i wszystko i w ogóle poczta tutaj strasznie wolno działa. Więc przykro mi bardzo, ale dalej chyba będziecie się męczyć z moim filmowaniem telefonem. Wiem, że mi to nie idzie. Nie wiem, inaczej zupełnie się pracuje telefonem niż aparatem. No ale jest jak jest. W każdym razie dziś jest chyba nieco cieplej i nie wieje. Może jakoś się wytrzyma kolejny dzień na szlaku. Jakie duże, wspaniałe drzewo. Tak dawno nie widziałam dużych drzew. Cześć sosna, fajnie Cię widzieć. Wysoka, gruba i na poziomie 100 metrów nad poziomem morza. Szkoda, że nie dotarłam tu wczoraj. Bardzo lubię drzewa, bardzo lubię drzewa. Nie, żebym nie lubiła tundry, ale zawsze jakoś miło mi się robi, jak wokół są drzewa. Nie darmo mam ksywę leśną. Jestem już w Rejsadalen. Sytuacja wygląda tak, że moja paczka jest już bardzo blisko, ale jeszcze nie tutaj. Ale nie opłaca się iść dalej i odsyłać jej do następnej poczty, bo się znowu rozminiemy, bo będzie weekend i ta paczka znowu nie dojdzie. Więc postanowiłam zaczekać. Mam możliwość spać za darmo w tej pięknej chatce, więc nawet jak wyjdzie z tego dzień zero, bo dziś przeszłam 15 km, więc to nie jest dzień zero, ale nawet jeżeli jutro nic nie przejdę, no to trudno, ale mam nadzieję, że przejdę. Paczka ma dojść chyba jednak jutro i to po południu. Także jak ją tu pod wieczór przywiozą, to nie wiem ile przejdę. Zobaczy się, ale to jeszcze no trudno, jutro się zobaczy. Mam jeszcze dość jedzenia, bo miałam za dużo z Finlandii zabrane. Mam jeszcze makaron, zupki, mam ciastka, czekoladę. Nie mam nic białkowego na kolację, ale mam szynkę i ser, więc mogę to zjeść. I rosną tu fajne jagody, więc mogę iść na jagody i mogę palić w piecu i się grzać. To jest piękne miejsce na odpoczynek, więc nie ma co walczyć z losem. Niech się dzieje wola nieba, z nią się zawsze zgadzać trzeba. Miejsce jest naprawdę fajne, więc jest ok. Już paczka jest w Norwegii, już jest w Tromsø i jutro już będzie. I będę mieć aparat, więc będę mogła robić zdjęcia tej cudownej jesieni, która wokół nas stała. Właśnie tego mi brakuje, więc no. Mam nadzieję, że już się wszystko rozwiąże. Spotkałam miłą panią na parkingu, która dała mi banana, truskawki i pomidory koktajlowe, więc jakby głodować nie będę. Bardzo miła kobieta. Wybiera się tu z psem na biwak.
niedaleko i mówi, że tu jest bardzo pięknie i poleciła mi miejscówki na następne dni, znaczy które są fajne, które nie. Już mi chyba ze 3 osoby mówiły, które są fajne, które nie. Każdy mówi co innego i ja już się też w tym trochę gubię, ale następny odcinek będzie ładny. Trochę szkoda, że jutro będzie dzień cudownej pogody, a ja nie będę wędrować. Znowu się to dzieje. Taki los, ale następne dni też nie będą złe, po prostu będą pochmurne, ale nie będzie na razie lało, więc jest ok. Tutaj jest widok na rzekę, to jest właśnie rejsa. A tutaj jest model łodzi. Takimi łodziami kiedyś pływano właśnie po rzekach lapońskich. Tutaj jest takie najbardziej na południe wysunięte miejsce, gdzie takich łodzi używano. Na tych dużych rzekach, gdzie jest płaska woda, właśnie takimi łódkami śmigano. Współczesne łodzie motorowe są szersze i krótsze, no a to było wiosłowe. Wszystko to jest na takim parkingu i miejscu, punkcie informacji turystycznej. Można tutaj pobrać ulotki. Jest taka mała, dosyć przewiewna wiatka. Tam jest jeszcze WC otwarte. Bardzo przestronne. I jest jeszcze chatka właścicieli. Tam jest prąd, ale tu nigdzie prądu niestety nie ma. To jedyna rzecz, której mi tutaj brakuje, bo jest drewno, nawet jest sauna, ale jest zamknięta. Ale ja sobie podgrzeję wodę i się też umyję. Taki jest plan na dzisiaj. No i poza tym relaks. Wzięłam kąpiel na tarasie. Jestem czyściutka i świeżutka. Jeszcze planuję mycie włosów, ale podgrzewam wodę na laty. Więc w międzyczasie robię kolację. W szafce był makaron i zupki w inne strony. A w moim plecaku jeszcze był spory kawałek cebuli. Mało masła, ale wystarczy, żeby tą cebulę zeszklić. Do tego dorzucam 3 plasterki szynki. Będzie makaron z takim właśnie sosem szynka, cebula i to, co udaje pomidory, czyli zupka w inne strony. Więc całkiem nieźle. Rozpaliłam w piecu, grzeje się fajnie, suszę namiot. No i ogólnie jest ok. Bardzo, bardzo przyjemna miejscówka. W ogóle nie żałuję, że tu wylądowałam. Tak wygląda gotowa potrawa. No przyznacie, że naprawdę dobrze wygląda. Gotowa potrawa wygląda naprawdę dobrze. Wygląda jak prawdziwy makaron z prawdziwym sosem. Makaron jest instant, ale sos w zasadzie jest prawdziwy. W każdym razie szynka była ta fińska, była naprawdę pyszna. Jeszcze mam parę plasterków. No i cebulka na masełku. Z tym nie można popełnić żadnego błędu. No. Polecam gotowanie na szlaku. Życie jest o wiele lepsze, jak jemy dobre jedzenie. Żadnych owsianek. Patrzcie, co mam. Paczka doszła, jest godzina 13 chyba, coś tam 30. O 12 paczka dotarła do centrum informacyjnego i właśnie pani Nina podrzuciła mi ją. Muszę ją teraz otworzyć i sprawdzić, czy z aparatem wszystko ok. Mam też całą siatkę jedzenia, które zaraz zapakuję. No i lecę dalej.